Zacząłem markę i zrobiłem pierwszy produkt. Poszło logo, wizerunek firmy, poszło kasa na produkcję, ale nie było sprzedaży. Brzmi jak koszmar, prawda? Tak zrobiłem dawno temu. Teraz zacząłem produkować karty fantasy i zrobiłem wszystko zupełnie na odwrót. Od razu zacząłem sprzedawać. Bez wciskania na siłę. Ale jak to? Bez produktu? No tak, to zdecydowanie bezpieczniejsze rozwiązanie. Pomyśl, sprzedajesz komuś wizję i pomysł na to, jak chcesz rozwiązać problem. I razem z nim projektujesz to rozwiązanie. Moje karty fantasy miały pomagać tworzyć opowieści. I tyle wystarczy. No dobra, ale przyda nam się jakiś plan, a konkretniej lejek sprzedażowy. Użyjemy modelu AIDA i dodamy do niego literkę S. To jeden z najpopularniejszych modeli sprzedażowych. Wymyślił go Elias St. Elmo Lewis na przełomie XIX i XX wieku. Tak, jest to już model, który ma ponad 100 lat, a dalej jest najpopularniejszy. I co z tym modelem? Pierwszy to IAC Awareness, czyli poznawanie potrzeb klienta i dawanie światu znać, że istniejesz. Zanim zainwestujesz w logo, w towary, we wszystko inne, dowiedz się, czego potrzebuje Twój klient. Słuchaj, zadawaj pytania, analizuj rynek, dowiedz się wszystko, czego możesz na temat ludzi, których chcesz obsłużyć. Moje karty zacząłem od rzucania luźnych pomysłów na grupach społecznościowych fanów gier fabularnych. Spisywałem ich uwagi i analizowałem, jak mogę im pomóc. I co mi to dało? Po pierwsze, zwracałem na siebie uwagę. Dawałem się ludziom poznać, słuchałem uważnie tego, co mówią i pokazywałem, że faktycznie chcę im pomóc. I uwaga! O tym, gdzie szukać swoich pierwszych zainteresowanych klientów, mówiłem w tym filmie. Także zobacz sobie, jeśli nie wiesz, gdzie ich szukać. Etap drugi. I jak interest, czyli budowanie zainteresowania. Teraz, gdy ludzie wiedzieli o tym, że istnieje, trzeba im pokazać, że faktycznie ich słucham. Wypuszczałem pierwsze szkice, niedokończone pomysły, wizualizacje zrobione na kolanie. Wszystko jak najniższym kosztem, żeby nie poświęcać zbyt dużo czasu. I Ty też nie chcesz inwestować zbyt dużo czasu, ale chcesz pokazać ludziom, że ich słuchasz. Zrób trochę zamieszania wokół Twojego projektu. Ludzie zaczną pisać i dyskutować z Tobą, a to przecież Twoi potencjalni pierwsi klienci. Etap trzeci, czyli D jak Desire. Budowanie zaangażowania. I uwaga! Nie musisz od razu sprzedawać. To, że ludzie się interesują, to dobrze, ale nie musisz im od razu wciskać. Najpierw zainteresuj kogoś tym, co robisz. Na początku bądź jak lekarz. Wysłuchaj tego, co pacjenci mówią, zadawaj kolejne pytania i dopasuj ofertę, czyli receptę, do ich problemów. Potem na bazie tego opowiedz o korzyściach, które przyniesie Twój produkt. Skup się na rozwiązaniu problemów, które Twoi klienci wymyślili. Pamiętaj, że każda interakcja z klientem powoduje jego większe zainteresowanie i zaangażowanie. To on zaczyna razem z Tobą tworzyć ten projekt. Ja robiłem burzę mózgów na serwerach Discord. Razem z klientami projektowaliśmy kolejne karty, rozwiązywaliśmy kolejne problemy, ulepszaliśmy cały produkt. Poszło bardzo szybko i było bardzo skuteczne. W międzyczasie robiłem mnóstwo pytań, sąd i ankiet. Wszystko to, żeby podzielić się postępami i jednocześnie przeplatać to podziękowaniami za zaangażowanie i wsparcie. Na tym etapie ludzie bardzo często sami pytali, gdzie mogą dowiedzieć się więcej, a niektórzy pytali wprost, czy mogą to kupić. I mamy etap czwarty, A jak Action, czyli zamykanie sprzedaży. I oczywiście, że można kupić. Jeśli ktoś o to pyta, to trzeba mieć już gotową odpowiedź. Jeśli poprzedni etap zadziałał dość dobrze, to teraz musisz zadbać o to, by ludzie w prosty sposób mieli gdzie wydać pieniądze. Daj im jakiś link do bramki płatniczej, albo możesz użyć do tego Stripe'a, WooCommerce, Przelewów24 i moje. Jest trochę opcji. Ważne, pamiętaj, że ten krok musi być bardzo wygodny dla klienta. Zrób wszystko albo większość za niego. Jeśli ktoś jeszcze się waha, to pokaż mu jeszcze raz całą wartość, którą razem zbudowaliście. Ja mówiłem o tym, jak razem z całą społecznością wprowadzaliśmy kolejne zmiany, żeby rozwiązać kolejne problemy. Pokazywałem moje zdjęcia z zakulis. Potem pytałem, do czego ten ktoś chce użyć moich kart. Na bazie tego, co mi powiedział, pokazywałem, jak to działa. I pokazywałem na prostych wydrukach z drukarki. Nie potrzebujesz niczego więcej. Wystarczy prosty szkic, żeby tylko pokazać, jaki jest pomysł na to wszystko. I mamy krąg piąty, czyli S jak Satisfaction. I mamy to. Ludzie zaczęli kupować. I co teraz? Po pierwsze, trzeba wyprodukować produkt. U mnie to trochę trwa, bo aż 3 tygodnie. Więc podczas tego czasu chcesz czymś zająć tego klienta. Po to, żeby się nie wycofał, ani nie pomyślał, że został porzucony. Ja w międzyczasie rozmawiałem z moimi klientami. Mówiłem im o tym, jak się projekt rozwija, pokazywałem im fragmenty tego, co robię, pokazywałem im, jak używać tych kart, czyli pokazywałem im, co mogą z tym zrobić. Wszystko po to, żeby wiedzieli, że coś się dzieje, a jednocześnie, żeby cały czas byli w tym temacie. Dodatkowo zaprojektowałem dla nich 2 przygody, 2 opowieści, z których mogli skorzystać, które mogli przeczytać i zainspirować się do tego, jak sami będą używać tych kart. Dodatkowo możesz dzielić się też informacjami z produkcji. Ja mówiłem o tym, z kim rozmawiałem, co ustaliłem, ile już wyprodukowaliśmy, szablony pudełka pokazywałem, różne rzeczy po to, żeby ktoś wiedział, że projekt cały czas się rozwija. Chciałem, żeby moi klienci mieli co robić w międzyczasie. Podczas tego zebrałem też pierwsze wrażenia i opinie. To znaczy chciałem się dowiedzieć, czy ludzie są zaangażowani i co myślą o tym zakupie. Dzięki temu dowiedziałem się, co im się najbardziej podoba. Także jeśli tworzysz swój lejek sprzedażowy, to użyj AIDA. Na podstawie tego stworzysz cały lejek od początku do końca
i jednocześnie utrzymasz zainteresowanie, zaangażowanie ludzi i uzyskasz sprzedaż bez wciskania na siłę. A jeśli masz jakieś pytania, to zadaj je w komentarzu poniżej. Chętnie pomogę, odpowiem, a może zrobię z tego jakiś film.